But then I suddenly remembered. There is a piece of reef in my fucking home. Dzisiaj odcinek praktyczny. Dobra, dzisiaj musimy sobie poradzić z problemem. Częściowo go już rozwiązałem, ale w zasadzie ciężko mi powiedzieć, czy to jest problem tak naprawdę. To jest czynność, którą chyba każdy akwarysta morski powinien po prostu wykonywać jako jedną z części dotyczących serwisu i maintenance'u, czyli przenoszenie korali z miejsca na miejsce. No bo wiecie, te rzeczy rosną, wchodzą w konflikt ze sobą, tak jakbyście puścili dwa psy do jednej klatki, które się zagryzają nawzajem i nic z tym nie robili, nie? To tak jest z koralowcami, musicie je przenosić. I może takie szybkie omówienie tematu, jak to u mnie właśnie wygląda w akwarium. Pokażę wam takie koralowce, które tutaj już są dość ciasno upakowane, te, które wchodzą ze sobą w konflikt i takie też, które żyją ze sobą bez problemu. No i co? I na koniec uratujemy sobie tego tutaj jegomościa, czyli te pozostałości akropory. One w sumie się trzymają i żyją. Tutaj są chyba dotykane przez eufilię i przez briareum, przez co tutaj, mimo że są ładnie otwarte te polipy, to nie bardzo sobie radzi tutaj ta akropora. Tutaj na dole jest kawałek też żywej akropory, nawet tam jest taki ładny w środku, ale jego nie damy rady przenieść, bo jest po prostu przyczepiony do skały i oblewa tą skałę, więc prędzej go zniszczę niż go odczepię. Plan jest taki, żeby właśnie ten kawałek tutaj oderwać i przyczepić tutaj na tą martwą echinofilię, czyli chalice. Dobra, to od początku. Tutaj jest troszeczkę korali, które fajnie ze sobą żyją. Na przykład tu jest takie miejsce, gdzie mam Sarcopythona i Acanthastrae i tutaj nie ma żadnych objawów stresu. Nic się tutaj nie dzieje, bardzo fajnie to sobie tutaj prosperuje już od dłuższego czasu, więc to fajnie to wygląda. Tutaj też niedaleko jest Cynarina. Ja nigdy od niej żadnej agresji nie widziałem w stosunku do innych koralowców, także tak to wygląda. Co tutaj jeszcze? Eufilie, parankory, chyba parankory, tak mi się wydaje. W każdym razie nie takie, tylko takie. One tutaj sobie niezbyt dobrze radzą, żyją, ale nie potrafię im dogodzić od dłuższego czasu. One są gdzieś tam albo marginalnie rozwinięte, te polipy się degradują z czasem. Próbowałem tutaj coś poradzić, ale trochę dałem za wygraną. Chyba po prostu nieodpowiednie warunki w tym akwarium dla nich. Co innego tutaj mogę wam pokazać? Tutaj mamy styloporę, która jest pokaźnych rozmiarów. Pokażę. Zajmuje cały środek aquascape'u. Tutaj obok nie jest właśnie ta akropora i tam w głębi jest montipora, która sobie bardzo fajnie radzi. Tam się na szybę też wspina powoli. Tutaj żadnych konfliktów z tym koralowcem nie widzę. Tutaj z kolei to jest Ricordea, która tutaj już ma taką ładną kolonię. Tutaj była kiedyś jedna Ricordea, teraz jest ich tutaj wiele. Nie wiem, czy mi się to uda fajnie pokazać. Poczekajcie, może trochę rozjaśnię wam to. I tutaj tak naprawdę jest wiele tych polipów, tej Ricordei. Ona jest dość agresywna w sumie, ale w takim chyba bezpośrednim kontakcie, kiedy jeszcze ta echinofilia tu na środku żyła, to ta Ricordea ją tutaj podpiekała i zawsze był tutaj jeden kawałek martwy z tej strony. Natomiast ja to zostawiałem swojemu biegowi tak jak jest, ponieważ uznałem, że jest to taki fajny hamulec przed rozrostem echinofilii tutaj właśnie na prawo, tak jakby tutaj, więc one tutaj się w jakimś tam balansie trzymały. Co tutaj mamy dalej? Mamy Duncana, który nie kojarzę, żeby w stosunku do innych korali był agresywny i też nie kojarzę, żebym jakiś koralowcem innym zrobił mu krzywdę. Natomiast on też był w takich położeniach, gdzie był odseparowany zazwyczaj od innych korali. Więc ciężko mi tutaj powiedzieć coś więcej szczegółowo. Idąc dalej, tutaj mamy bardzo fajne zestawienia korali. Troszeczkę rozjaśnimy, żeby to było lepiej widoczne. Więc tutaj jest akana, która sobie żyła wcześniej z inną akaną.
nic jej tutaj nie dotyka, ona sobie tu żyje, prosperuje samodzielnie, jest zadowolona, bez żadnych stresów. Tu mamy bardzo fajne połączenie, mogliście to już widzieć na innych moich filmach. Mamy kolonię diskosomy czerwonej z ksenią pulsującą. No i powiem wam, że strasznie mi się podoba ten kamyczek. On tutaj, ta diskosoma jest taka żywo-czerwona, fluorescencyjnie w tym świetle. Bardzo sobie fajnie radzi. Ksenia tak samo sobie fajnie radzi. To wszystko jest odseparowane. Te korale mi nie schodzą gdzieś na inne skały i nie widzę tu żadnej walki pomiędzy nimi, więc mega fajne połączenie. No ale dobra, przejdźmy do clou tego odcinka, bo tutaj mam takie właśnie problemy. Tam widzicie tą eufilię, która chyba jest w takim piku, jeśli chodzi o w ogóle wygląd i wielkość w moim akwarium. Jak się przyjrzycie tutaj z lewej strony, spróbuję to przybliżyć, widzicie, że niektóre polipy są znacznie dłuższe od reszty, nie? I to nie są po prostu polipy zwykłe, to znaczy tak, eufilia ma polipy tu w środku, to też źle trochę mówię, natomiast to są te jakby ich czułki, którymi łapią pokarm, ale te dłuższe, one są parzydełkowe, one parzą. I tutaj właśnie mamy pacjenta, którego ratowałem z objęć, z uścisku tej eufilii, że tak powiem trochę. Widzicie tutaj ta Kalustrea, ona była pojedynczą główką, teraz jest taką dość dużą kolonią, ona tam ładniej wygląda z tamtej strony. Natomiast z tej strony, jak sobie zobaczycie, ona jest troszeczkę poniszczona, zestresowana. Widzicie tutaj nawet martwe elementy porośnięte już glonami. Ja właśnie chciałem uniknąć tej dalszej walki z eufilią. No ta eufilia po prostu ją tutaj oparzyła mocno. No musiałem to przenieść. Więc ona sobie tam będzie dalej prosperować samodzielnie. I co? Good luck, eufilia. Jesteś taka, no to sobie tam prosperuj. Tutaj nie obawiam się o jakiś kontakt z Montiporą czy z Briareum, więc myślę, że ten setup tutaj zostanie. I co zrobimy sobie dzisiaj? Dzisiaj sobie po prostu oderwiemy ten kawałek, na który mam pozostałości tych polipów z akropory. Te, które zostały, są żywe i otwarte, więc zakładam, że warunki ma dobre, ale po prostu sąsiadów ma niedobrych, więc przeniesiemy ją i tutaj właśnie gdzieś tutaj na ten martwy szkielet chalice przeniesiemy. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że kadr jest w miarę fajny i spróbujemy sobie przenieść akroporę, tak jak wspominałem. Zdejmiemy koronę i ja tam już pcham łapsko do środka. Z takich rzeczy nieoczywistych możecie się ze mnie nie zgodzić albo nie skrytykujecie. Ja używam takiego kleju po prostu cyjanoakrylowego, gęstego. W zasadzie od samego początku posiadania akwarium. Lubię ten klej, nigdy mi nie stwarzał jakichś problemów natury chemicznej, nie podrażniał korali. On jest o tyle spoko, że jak polejecie nim koralowca, tam podstawkę czy coś, on natychmiast tworzy taki kożuch, tworzy taką warstwę zaschniętego kleju, że możecie to włożyć do wody, docisnąć do miejsca, które Was interesuje i ten klej dalej jest aktywny w wodzie. Nie? Więc to jest mega fajne. Też mówiłem o moim odcinku związanym z maintenance'em, że ważne jest bardzo ważne jest to, żeby dbać o tą higienę, zwłaszcza kiedy planujecie wkładać rękę do akwarium po prostu na dłużej. Więc warto chociaż wodą kranową przepłukać. Dobra. Działamy z tematem. Patrzę, jak to w ogóle tu trzyma. Być mi ją ciężko ułamać. Też zniszczyć. O kurde, dobra. Coś mamy. Udało mi się oddzielić taki kawałek. Wygląda to zbyt pięknie. Jest naprawdę niewiele tych polipów tutaj, które zostały. Ale liczę na to, że tutaj po prostu na środku, kiedy ja przekleję tą akroporę, to ona
w tym przepływie i w tak mocnym świetle po prostu się odbije. Zobaczymy. Na razie ją przykleimy. Także ja to robię w ten sposób, że nakładam klej na powietrzu i potem przykładam ten bąbel kleju w miejscu, które chcę. Tutaj warto też to miejsce, do którego chcecie przykleić, przetrzeć jakąś szczoteczką, żeby te glony zdjąć nieco, co ja teraz zrobię. Mam taką szczoteczkę roboczą, którą używam. Dobra. Nie wiem, czy to jest dobre miejsce, ale takie wysunięte na krawędzi. Myślę, że będzie jej tutaj dobrze, tej akroporze. Szkoda, że nie jestem w stanie wyciągnąć tamtej reszty, co jest na dole, ale tak jak wspominałem, tamta część, która się ostała, jest ładna. Ma ciągłą tkankę, otwarte polipy, ale oblała już skałę, więc bez zniszczenia jej nie jestem jej chyba w stanie odseparować, a przynajmniej nie w takiej ciasnocie jak tam jest. Dobra, biorę klej i kleimy dziada. Ja to zazwyczaj robię czasem nawet i na 2 razy. Najpierw nakładam trochę kleju, żeby klej się związał wstępnie. O, może to będzie, może to pokażę kamery. Złapię je ostrości. Dobra, słuchajcie, po prostu nałożę klej i będę przyklejał. Mam ręce mokre, więc nie zmienię kadru. Natomiast co ja robię? Nakładam troszeczkę kleju na to miejsce. Wkładam do wody, co zaraz zobaczycie. Dociskam do miejsca, w którym chcę, żeby ten kawałek był. I ten klej już przyjmuje troszeczkę kształt tego miejsca, w którym będzie przyklejone. O, zobaczcie, teraz powinniście widzieć bąbel, który się utworzył, kleju cyjanoakrylowego. I tutaj przyklejamy. I on już sobie tam troszeczkę miejsc, taki jakby kształt przyjął tego miejsca. Dołożę jeszcze trochę kleju, przyłożę raz jeszcze i powinno wystarczyć. Moje doświadczenie jest takie, że żeby ten klej was też nie pobrudził, żeby on się trzymał jednego miejsca, ja kupuję jeden z takich gęstszych, po prostu gęstszy klej cyjanoakrylowy. On nie jest ani produkowany stricte do zastosowań akwarystycznych czy coś w tym stylu. To jest po prostu klej cyjanoakrylowy. Z zasady taki klej jest niereaktywny z wodą. Taką mam nadzieję, że ten taki właśnie też jest. Dobra, nie wiem, czy to się będzie już trzymać, czy nie. Chyba jeszcze poprawimy raz. Wiem, że są kleje do korali stricte, takie w formie takiego jakby betonu. One po prostu się je wyrabia jak plastelinę. Słuchajcie, ja miałem takie doświadczenia z tym klejem, że po pierwsze on, kiedy jest w wodzie i go potrzecie, to strasznie pyli do tej wody. Cała woda jest zapylona. Myślę, że to nie jest bez wpływu na koralowce i na ryby. Bardzo powoli zastyga, że tak naprawdę ja spędziłem nieraz godziny na tym, żeby przytwierdzić faktycznie element, który chcę przytwierdzić, czy koralowca, czy coś. Nieraz już wścieknięty, po prostu nawet wylewałem na to klej cyjanoakrylowy. No i co, moje doświadczenie jest takie, że często robotę, na której spędziłem godziny używając stricte kleju do koralowców, to przy użyciu kleju cyjanoakrylowego wykonuję momentalnie. No i ten klej też bardzo szybko zastyga. Czasem go tu trzeba chwilę przytrzymać. Tak jak na przykład teraz. Nie widzicie tego zbyt dobrze, bo przysłoniłem światło. Czy mogłem wyłączyć pompy cyrkulacyjne? Aby tutaj mi nie pchały tego koralowca i go nie próbowały oderwać. Teraz to zrobię na szybkości. I on może zdąży się przytwierdzić. To chyba w miarę widoczne, jak to zrobiłem. Ten klej przez jakiś czas będzie widoczny. On nie wygląda zbyt pięknie. Ale słuchajcie, tydzień, 2 i ten klej zaczyna porastać glonami. Zlewa się z resztą skały.
No, nie przyczepiło nam się to, także musimy jeszcze raz. Po prostu mieliśmy tutaj zbyt silny prąd na środku. Ja lubię nie wyłączać tej pompy cyrkulacyjnej, dlatego że jeśli przyklejam coś i ta pompa działa i coś przykleję za pierwszym razem i to się trzyma, no to mam pewność, że kiedy klej zastygnie, to się tym bardziej będzie trzymać. A tak jak czasem przykleicie coś, potem włączycie pompę, to się może okazać, że wam oderwie tego koralowca, nie? Ale to już jest jakaś tam kosmetyczna sprawa. Dobra, kleimy jeszcze raz. To samo miejsce, przyciskam. Można docisnąć też ten klej właśnie do tej skorupy, na którą przyklejamy. On tutaj fajnie sobie zastygnie. Słuchajcie, jak on zastygnie, to w zasadzie nie ma szans, żeby coś go oderwało przez przypadek. Oczywiście dobrze zrobicie. Tak jak mówię, on nie reaguje z wodą. Możecie taki klej zjeść. Nic wam się nie stanie. Oczywiście nie rekomenduję tego, ale generalnie on jest najbardziej toksyczny w momencie, kiedy zastyga po prostu. Wydziela tam chyba cyjanowodór. Nie jestem pewny, więc on wtedy nie polecam, żeby go wdychać. Ale kiedy już on zastygnie, to taki zastygnięty klej cyjanoakrylowy możecie sobie normalnie zjeść. Nic wam nie będzie. Dlatego też korzystam z tego kleju do klejenia tych koralowców i tak jak mówię, nie miałem do tej pory z tym problemów, z tym klejem. Dobra, ale dosyć o kleju. Akropora jest przyklejona. Może to pokażę jeszcze nawet bliżej z tej strony, jak to sobie tutaj wygląda. Tak to wygląda. No i poniżej z prawej strony macie kalustrę, która też została uratowana z bycia poparzoną bez końca przez eufilię. Dobra, słuchajcie, to jest wszystko, co wam dzisiaj chciałem pokazać. Nie chcę się tutaj rozwodzić dłużej w tym temacie. To była taki szybki, praktyczny odcineczek, chociaż nie wiem, ile on będzie trwał docelowo na YouTubie, ale tak jak mówię, no, pokazuję wam czynność, którą każdy akwarysta powinien wykonywać. Morski oczywiście i taki, który się skupia na koralowcach, tak jak ja. Nie jest to nic trudnego. To jest, słuchajcie, po prostu to są zwierzęta, które potrzebują różnych warunków i przenosicie je nie tylko wtedy, kiedy nie wiem, dwa gatunki walczą ze sobą czy coś w tym stylu, ale wtedy, kiedy macie go przyklejonego w niewłaściwym świetle, kiedy widzicie, że on się bardzo szybko rozrasta i zaraz będzie potrzebował więcej miejsca, kiedy macie zły przepływ wokół niego, bo wiecie, czasem macie bardzo dobrze ustawiony przepływ, wszystkie koralowce macie spoko, a jeden gdzieś tam cierpi przez zły przepływ, no to lepiej przenieść ten jeden koralowiec niż spieprzyć sobie przepływ w całym akwarium, nie? Więc to jeszcze mogę powiedzieć na koniec. No i tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Taki szybki odcineczek na koniec weekendu. Dzięki, do zobaczenia w przyszłości. Nara!